Oddziaływanie na przeciwnika. Oddziaływanie odbywać się może przez rozmaitego rodzaju naciskanie, popychanie, pociąganie, zahaczanie, ale bez chwytania dłoni, tak żeby wpłynąć na zrównoważenie, na pozycję przeciwnika. Główny punkt kontaktu to, jak już mówiliśmy, przedramiona, więc oddziałujemy przy pomocy przedramion. Również dłonie. Czy to będzie na ramiona, ale wówczas nie może to trwać zbyt długo. Podstawowy kontakt na przedramionach. Czy na ciało. Na górną część ramienia, na tułów można oddziaływać. Tułów powyżej linii bioder. Nie wolno w żaden sposób oddziaływać na nogi poniżej linii bioder, na głowę, na przednią część szyi. Natomiast bok czy tył szyi zahaczenie krótkotrwałe jest dozwolone. Chwytanie ubrania jest niedozwolone, chwytanie ciała, chwytanie ramion jest niedozwolone w tej formule Easy Tway Show bez kroków, ponieważ tutaj staramy się rozwinąć tą umiejętność wpływania na pozycję, strukturę, równowagę, zrównoważenie przeciwnika poprzez kontakt. Czyli tak jak mówiliśmy, wy podczas sunshow dojdziecie do tego krótkiego, trwającego ułamek sekundy kontaktu. Podczas sunshow chwytanie dłonią jednak będzie również dozwolone. To nie jest tak, że my wykluczamy zupełnie taką możliwość. Wykluczamy ją w tej podstawowej formule Easy Tway Show po to, żeby móc się skupić nad pewną umiejętnością, która na tym etapie jest dla nas istotna. Natomiast w wolnej walce, takiej na zasadzie na ulicy, ograniczeń nie ma. W walce sportowej pełnokontaktowej ograniczeń jest bardzo niewiele. Natomiast są pewne ograniczenia w formułach tych najprostszych, które służą temu, żeby w takiej ograniczonej sytuacji nad pewnymi elementami móc się bardziej skupić, żeby promować ich doskonale. Oprócz chwytania dłońmi, zabronione jest także chwytanie, zamykanie na przykład ręki przeciwnika pomiędzy własną ręką a ciałem, czy na przykład tutaj w zgięciu łokcia, czy coś takiego. Jest to zabronione. Oczywiście zabronione są też dźwigi. Ramiona, przedramiona, dłonie oddziałują na przeciwnika. Ale możemy na niego oddziaływać także innymi częściami ciała, czyli tam, gdzie dojdzie do kontaktu. Na przykład tutaj przeciwnik oprze na moment ręce na moich górnych częściach ramion. Próbuję tam coś robić. Przez chwilę mogłem na niego oddziaływać właśnie tą częścią. Czy przez moment z jego strony następuje nacisk, ja też mogę zareagować, oddziałując na niego moim ciałem, moim tułowiem. Tutaj zwróćmy uwagę, przez chwilę mówiliśmy o tym nacisku na górną część ramion. Bardzo często się coś takiego widuje podczas treningu Tway Show i podczas zawodów, gdzie jeden z przeciwników drugiego właśnie w ten sposób jak gdyby blokuje. Znajduje się w ten sposób w lepszej, korzystniejszej sytuacji, stawiając tego drugiego w trudniejszej sytuacji. Oczywiście przy odpowiedniej różnicy poziomów ten drugi również jest w stanie tutaj działać, ale generalnie sytuacja jest w pewien sposób
sprawiedliwa i następuje przeniesienie do czegoś innego niż to, o co nam chodzi. Czyli my mówiliśmy o tym, podnieść ręce, że dotyczy to, co robimy głównie w tej sytuacji, gdy podczas walki pełnokontaktowej dojdzie do tego typu zderzeń. Zarówno gdy będą to uderzenia równocześnie następujące, jak gdzieś tam przeciwnik będzie trzymał ściślejszą walkę. Również tutaj jest to podstawowe oddziaływanie. Natomiast coś takiego, tutaj kontrolujemy przeciwnika, jest czymś, co występuje w Tway Show często z powodu ograniczeń Tway Show i nawet jeżeli nie jest to zgubne, po prostu w Sans Show tego nie będziemy nigdy lub prawie nigdy stosować. Rzadko się widuje taką sytuację, że przeciwnik tam uderza, a my tutaj będziemy przytrzymywali jego ramiona. W walce pełnokontaktowej, w w wolnej walce, w MMA, trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś robił coś takiego. Stąd tego typu zabawy podczas Tway Show z tego punktu widzenia są absurdalne. Są czymś, co działa tylko w Tway Show, czyli robi się z tego takie Tway Show dla Tway Show, a nie Tway Show z myślą o wolnej walce. Również w tej formule Easy Sans Show zabronione jest oddziaływanie na przeciwnika w sytuacji, gdy już samemu utraciło się równowagę, przemieściło się stopę, czy uniosło się co najmniej jedną stopę, ponieważ to już jest sytuacja, gdzie ta podstawowa pozycja, podstawowe zrównoważenie zostało zaburzone. Nie udało nam się go zachować, a więc już punkt przysługuje przeciwnikowi. Nie powinniśmy w tym momencie, to nie jest walka, gdzie próbujemy wszystko robić za wszelką cenę. To jest po prostu test tej podstawowej umiejętności. Więc jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że przeciwnik mnie popycha, przemieściłem stopę, a jeszcze próbuję coś robić, sędzia zwróci na to uwagę. Tak czy inaczej, po prostu tutaj będzie jeden punkt dla mojego przeciwnika. Natomiast zwrócenie uwagi jest istotne, dlatego, że tutaj nie chodzi tylko o zdobywanie punktów, ale o rozwijanie pewnych umiejętności. Ponieważ tutaj ta określona umiejętność jest promowana, to powinno być to jasne, sytuacja powinna być klarowna. Już przegrałem, już przemieściłem stopę, już utraciłem to, co miałem zachować, więc nie kontynuuję dalszego działania. Tutaj tracę równowagę, moje ciało zostaje przemieszczone. A tutaj jeszcze próbuję pchać. Więc tego nie robi. Kolejna sytuacja. Tracę równowagę wciągnięty przez przeciwnika i całym ciałem na niego wpadam i jeszcze go popycham, ponieważ tutaj formula jest ograniczona w taki sposób, że jemu nie wolno zrobić kroku. Więc oczywiście, gdy ja na niego wpadnę, on tutaj bardzo małe ma pole manewru, więc nie o to chodzi. Często się zdarza coś takiego. Przeciwnik robi to, co przed chwilą, ale pociągnie trochę bardziej biodrami. O właśnie. Przeciwnik mnie pociąga, ja już straciłem równowagę, ale odepchnąłem go i dzięki sile reakcji odzyskałem równowagę. Czasem może być
trudne do zdiagnozowania przez sędziego, czy to była taka sytuacja, ale gdy jest to widoczne, że straciłem równowagę, już padałem, już ten krok i tą równowagę odzyskałem, pomimo, że nie przemieściłem stóp, to on został odrzucony, to on dostanie, ponieważ ja zrobiłem coś, czego nie powinienem tutaj robić, czyli oddziaływałem na niego już w sytuacji, gdy utraciłem równowagę, utraciłem to podstawowe zrównoważenie, o które nam w tej formule chodzi.